Ostatnio w debacie publicznej coraz częściej porusza się kwestie związane ze zmianami klimatu. Zagadnienia takie jak globalne ocieplenie przedzierają się do mediów głównego nurtu, a razem z nimi naukowcy i badacze odpowiedzialni za rozwijanie poszczególnych dziedzin. Jednym z najsłynniejszych popularyzatorów nauki i zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym polskim klimatologiem jest fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Szymon Malinowski. Kiedy w czerwcu 2020 roku światło dzienne ujrzał film Można panikować, omawiające zachodzące na świecie zmiany klimatu i ich skutki, o badaniach przytaczanych przez profesora mówiła w zasadzie cała Polska. Film do tej pory uzyskał prawie 1 milion odsłon, a sama postać warszawskiego uczonego stała się twarzą akcji Nauka o klimacie prowadzonej przez studentów i pracowników naukowych związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Profesor Malinowski od kwietnia 2020 roku jest przewodniczącym zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk i coraz częściej pojawia się on w mediach, mówiąc o zagrożeniach wynikających z ignorowania kwestii zmian klimatu. Swoją wiedzę zawsze podpiera badaniami z Polski i ze świata, samemu uczestnicząc w wielu przełomowych projektach z zakresu fizyki atmosfery i szeroko pojętej klimatologii. Jak bohater tego materiału sam wielokrotnie podkreśla, pojęcie klimatolog i zakres pracy osób wspierających profesora Malinowskiego często nie są rozumiane przez osoby, które nie miały wcześniej styczności z jego pracą. Jak więc wygląda codzienna praca dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego i czym zajmuje się jego zespół? Czym jest modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych i dlaczego ono jest tak ważne? Czy badanie chmur, czyli główny obszar zainteresowań naukowych profesora Malinowskiego, faktycznie może dać nam odpowiedź na wszystkie pytania związane z klimatem? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym materiale, w którym odkrywamy dla Was tajniki pracy polskich fizyków atmosfery. W Zakładzie Fizyki Atmosfery mamy kilka grup badawczych, które zajmują się takimi ważnymi sprawami dla klimatu. Jedna sprawa to kwestia chmur, tego jak działają chmury i w klimacie i same z siebie, skąd się bierze deszcz i jak chmury odbijają promieniowanie słoneczne i mnóstwo innych rzeczy. Moja grupa, która zajmuje się bardziej eksperymentalną fizyką chmur. Mówię bardziej, bo spora część rzeczy, które robimy, się nakłada na siebie. No i są dwie grupy prowadzone przez młodszych profesorów, Krzysztofa Markowicza i Iwonę Stachlewską, którzy zajmują się promieniowaniem w atmosferze, aerozolem atmosferycznym. Dlaczego te badania są ważne? Z tego powodu, że chmury powstają na cząstkach aerozolu i kwestia chmur to jest największa zagadka zmian klimatu. To znaczy my bardzo wielu procesów chmurowo-aerozolowych nie rozumiemy na poziomie takim właśnie mikroskopowym, więc jeżeli nie rozumiemy ich na poziomie mikroskopowym w sensie centymetrów, decymetrów, milimetrów, nawet metrów i dziesiątek metrów, to nie do końca one są dobrze reprezentowane we wszystkich procesach klimatycznych. Także my nie zajmujemy się klimatem, tak jak bardzo wiele osób myśli, że mierzymy temperaturę czy wilgotność i badamy szeregi czasowe, jak to się zmieniało w czasie, kiedyś w historii i teraz. Nie zajmujemy się klimatem w tym sensie, że badamy przeszłość geologiczną naszej planety, szukając śladów, jakie przeszłe klimaty odcisnęły na powierzchni Ziemi i w osadach, które tam zajmują. Tym zajmują się paleoklimatolodzy. My zajmujemy się pewnymi elementami na pograniczu fizyki i klimatologii takiej fizycznej, to znaczy polegającej na zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych, które zachodzą w atmosferze. Klimatologami najczęściej w Polsce nazywają się geografowie, którzy nie do końca badają związki przyczynowo-skutkowe związane z fizyką, ale opisują klimat. To znaczy właśnie mierzą tą temperaturę, mierzą wilgotność, mierzą opad, robią różnego rodzaju mapy i tego typu analizy
związki korelacyjne. Klimatologią zajmują się też na przykład osoby, które badają ocean. Częściowo są to hydrolodzy, którzy zajmują się stosunkami wodnymi. To są, tak jak my, fizycy atmosfery, to są paleoklimatolodzy, na ogół związani z naukami geologicznymi. I tych badaczy i ośrodków naukowych i takich małych grup jak te nasze, które zajmują się klimatem, mamy w Polsce dosyć dużo, rozrzuconych po różnych uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych w Polsce. Natomiast nie mamy tak naprawdę ani jednej jednostki interdyscyplinarnej, która by te wszystkie badania łączyła ze sobą, i nie mamy takiego wiodącego ośrodka badań nad klimatem w skali kraju. Tutaj są jakby dwa elementy. Jeden to jest ten wiatr i to jest zjawisko, które nazywamy turbulencją, o którym kompletnie zapominamy na co dzień, a które jest wszechobecne. W każdym przepływie, w każdym pokoju mamy turbulencje, także w przepływach atmosferycznych, w przepływach na Słońcu, w wietrze słonecznym, gdziekolwiek indziej. To jest zjawisko, które rządzi, które tak naprawdę rządzi światem. Natomiast nie ma dobrej teorii. To jest jak do tej pory taka wstydliwa część klasycznej fizyki. No i druga rzecz to jest ta wstydliwa część meteorologii i klimatologii, to znaczy fakt, że nie do końca potrafimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pada deszcz, które wydawałoby się jest takim pytaniem fundamentalnym i spora część badań, które prowadzimy, jest związana z częściowymi odpowiedziami na to pytanie i okazuje się, że jest to dużo bardziej skomplikowane, niż można by się było wydawać. Fakt, że coś jest skomplikowane, nie znaczy, że jest niepoznawalne i że nie znamy bardzo wielu poważnych, że tak powiem, związków, które nam wystarczają do tego, żeby bardzo wiele cech deszczu, klimatu, pogody opisać. Te wszystkie cząstki, które rozprzestrzeniają się po świecie, to są jądra kondensacji, które wpływają na chmury. Czy chmury mają większe kropelki, czy mniejsze, czy mogą wyprodukować deszcz, czy nie mogą wyprodukować deszczu. To są cząstki, które odbijają promieniowanie słoneczne. To są cząstki sadzy, na przykład emitowanej z diesli, ale nie tylko, które potem osiadają w Arktyce na śniegu i prowadzą do jego szybszego topnienia. Więc te wszystkie rzeczy my jesteśmy tutaj w stanie zmierzyć, zaobserwować, ponieważ jesteśmy włączeni w sieci międzynarodowe tych pomiarów. Na przykład mamy przyrząd na dachu z amerykańskiej sieci Aeronet, koordynowanej przez NASA, dotyczącej właśnie pomiarów aerozoli globalnych, która zresztą współpracuje z pomiarami satelitarnymi. Jesteśmy w europejskiej sieci lidarów aerozowych ERLINET, gdzie nasze pomiary są skoordynowane z kilkudziesięcioma miejscami pomiarowymi w Europie. Rozwijamy te techniki, mamy swoje nowe własne techniki analizy danych, a z drugiej strony dokładamy się tak kawałek po kawałku do tej wiedzy ogólnej na temat stanu atmosfery, zmienności, przepływów powietrza, transportu zanieczyszczeń, smogu, aerozolu, chmur itd. Klimat jest zjawiskiem czy w zasadzie interdyscyplinarnym problemem i splotem różnego rodzaju oddziaływań, te efekty klimatyczne, które mamy. I nie ma takiej jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. W zasadzie jest kilka dróg do tego, jak poznawać klimat. Pierwszą rzeczą jest zmierzenie tego klimatu i jego zmienności, czyli pierwszą rzeczą są obserwacje, które prowadzimy w bardzo wielu miejscach w porównywalny sposób i na podstawie tego możemy opisać klimat, tak? Więc to jest klimatologia opisowa klasyczna, taka związana z badaniami prowadzonymi przez geografów, którzy zainstalowali gdzieś stację pomiarową, a potem próbują
działać rozszerzać te działania w bardzo wiele innych miejsc. Jest inny sposób działania, który jest związany na przykład z szeregami czasowymi pomiarów satelitarnych, długookresowymi pomiarami satelitarnymi czy innego rodzaju projektami. Teraz drugi sposób badania klimatu to jest kwestia właśnie badania związków przyczynowo-skutkowych w klimacie. I tutaj są różnego rodzaju badania, od badań laboratoryjnych przez badania w dużej skali. Drugi wątek badań nad klimatem to jest próba poznania związków przyczynowo-skutkowych. I to są badania na bardzo wielu różnych poziomach. Można badać na przykład, jak zderzają się kropelki w chmurze. Można badać, jak parują te kropelki w laboratorium, w jaki sposób powstają gwiazdki śniegowe, w jaki sposób różnego rodzaju cząsteczki rozpraszają promieniowanie, odbijają to promieniowanie. Potem są badania różnego rodzaju procesów w przyrodzie czy zjawisk i te badania są związane z bardzo specjalistycznymi obserwacjami, bardzo wieloma różnymi przyrządami konkretnego zjawiska. I to znowu dzieje się na różnych poziomach. Można to robić na poziomie pojedynczego laboratorium, można to robić na poziomie wielu różnych badań prowadzonych jednocześnie w kilku różnych miejscach, na przykład obserwować, jak zmienia się ewolucja chmury, tak, z różnych miejsc. Potem są badania za pomocą różnych platform, drony, satelity, samoloty badawcze i są wreszcie wielkie tak zwane eksperymenty geofizyczne czy eksperymenty klimatyczne. Przykład takiego eksperymentu to jest coś, co zdarzyło się tuż przed wybuchem pandemii w ubiegłym roku. Akurat dokładnie rok przed kręceniem tych ujęć wylądowaliśmy na wyspie Barbados na Karaibach. Mówię wylądowaliśmy, bo ekipa polska, która uczestniczyła w tych badaniach, to było 9 osób, które były w kilku różnych lokalizacjach, natomiast w samych badaniach uczestniczyło kilka tysięcy naukowców z całego świata i kilka dużych instytucji badawczych. Tak? Było 5 samolotów badawczych, były 4 statki, które pływały po Atlantyku, każdy z kilkudziesięcioma naukowcami na pokładzie. Były właśnie drony nawodne, podwodne, lotnicze, były obserwacje radarowe, były w trybie takim specjalnym zbierane informacje z satelitów, dodatkowe radiosondy, dodatkowe punkty pomiarowe, dodatkowe specjalne równoległe modelowanie numeryczne tych procesów, które mierzyliśmy na subtropikalnym Atlantyku, związane z organizacją konwekcji, to jest tak naukowo, a tak naprawdę chodziło o to, żeby zrozumieć, jak powstają różnego rodzaju wzory chmur konwekcyjnych, tych takich białych chmur, z których właśnie pada deszcz i z czym one są związane, jak one są związane z procesami oddziaływania ocean, atmosfera, z różnymi drobnymi efektami związanymi z zafalowaniem, z przepłynięciem cieplejszej wody, ze zmianą warunków meteorologicznych. Był tam bardzo silny także komponent oceanologiczny. Była grupa oceanologów, która mierzyła wiry w oceanie, które odrywają się od wybrzeży Ameryki Południowej i dryfują w tamten region, a te wiry są związane także z wodą niesioną z Amazonki i z czymś, co wpływa do Morza Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej, potem wypływa jako prąd strumieniowy Golfstrom, więc to był ogromny eksperyment, w którym uczestniczyło, tak jak mówiłem, bardzo wiele grup naukowych, nastawiony właśnie na zbadanie wielu szczegółów procesu oddziaływania atmosfera, ocean w tym regionie, który jest często kluczowy dla wielu różnych zjawisk w atmosferze.
Dużym zawsze problemem organizacyjnym jest nie tylko synchronizacja tych wszystkich badań i połączenie ich ze sobą, zaplanowanie. To się planuje na kilka lat do przodu, potem coraz bardziej szczegółowo. Ogólnie wygląda to w ten sposób, że kilka bardzo dobrych grup badawczych występuje z inicjatywą zbadania jakiegoś dobrze określonego procesu i próbują zdobyć na to finansowanie z jakiegoś znacznego sponsora badań naukowych, na przykład z European Research Council, tak jak było w tym przypadku. Główni organizatorzy tego badania, jeden z dyrektorów Instytutu Maxa Plancka Meteorologii Bjorn Stevens i pani profesor Sandrine Bonny z Sorbony, dostali grant ERC na te badania, wsparty dodatkowo pieniędzmi, grantami z Francji i z Niemiec. No i zaczęli szukać partnerów do tego, żeby rozszerzyć te badania. Więc nasz udział był sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, drobny fragment tych badań i tak naprawdę, jak planuje się tego typu eksperyment, to nigdy nie wiadomo do końca, jaką on przybierze postać. To znaczy, planuje się jest pewien pomysł na pewne konkretne badanie i potem szuka się partnerów, którzy mogą dołożyć dodatkowe cegiełki i na zasadzie synergii uzyskać jeszcze więcej z tego, którzy przyniosą swój wkład, swoje doświadczenie, swoje badanie, ponieważ osoby, które zainicjowały te badanie, są niezwykle znane w naszym świecie badaczy atmosfery i procesów klimatycznych i to badanie było fantastycznie zaplanowane. W związku z tym warto było dołożyć bardzo wiele innych elementów, które dawały dodatkowe korzyści. Oni nie mogli zmierzyć wszystkiego. My weszliśmy w ten projekt z dwoma zupełnie eksperymentalnymi badaniami. Mówię zupełnie eksperymentalne, ale oparte na wcześniejszym naszym doświadczeniu, związanych z pomiarami temperatury w chmurach. Eksperymentalne dlatego, że zrobiliśmy zupełnie nowy termometr, który wcześniej nie latał. Oczywiście rozwinięcie naszych potrzebnych rzeczy, w którym lataliśmy na jednym z samolotów, na brytyjskim samolocie. Znowu musieliśmy się umówić z kolegami z Wielkiej Brytanii do tego, żeby tam ten nasz samolot zainstalować. Oni się dołączyli do projektu, my też się dołączyliśmy do projektu i jednocześnie do nich. I nam się udało zebrać bardzo, bardzo fajne dane, które teraz jeszcze będziemy przez najbliższe kilka lat opracowywać. Druga część projektu związana z udziałem kolegów z Instytutu Geofizyki PAN-u była związana z nowym zastosowaniem dronów, takich klasycznych dronów, jakie mamy na co dzień do filmowania, tylko wymyśliliśmy, że podczepimy do takiego drona na sznurku bardzo precyzyjny termometr, który pozwoli nam zmierzyć kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów, tak naprawdę do 2 metrów naskórkowo wody w oceanie. Tego typu pomiarów brakowało. To się nie do końca udało. Mamy kilka prototypowych pomiarów, natomiast nie udało nam się uzyskać tych wszystkich danych, które chcieliśmy uzyskać, ale i tak warto było to zrobić, bo nawet te kilka dodatkowych pomiarów w połączeniu z innymi pomiarami prowadzonymi podczas tego eksperymentu daje nowy wgląd w te procesy na granicy oceanu i atmosfery, których wcześniej nie mogliśmy zmierzyć. Badaliśmy te oddziaływania z tego powodu, że wiemy, że współczesne modele klimatu mają pewne deficyty w tym obszarze, który chcieliśmy zbadać. Badaliśmy to po to, żeby potem opisać to przy pomocy równań odpowiednich parametryzacji w procesie zmian klimatu, w procesie modelowania klimatu. Te badania związały się także z uzyskaniem danych do kolejnego projektu i w tej chwili jesteśmy w kolejnym konsorcjum, które będzie miało finansowanie badań na nowej generacji model klimatu, gdzie dołożymy dużych starań, żeby w taki sposób nowoczesny opisać lepszy właśnie te chmury konwekcyjne, jak one powstają nad oceanem, co się z nim dalej będzie działo. Więc to jest przykład takich badań. Taki przykład innych badań, właśnie takich trwałych,
zbierania tych szeregów czasowych, ale nietypowych, czyli czy z badania różnych procesów, ale nie w postaci standardowych pomiarów klimatycznych, to są sieci, o których już wspominałem. Ta sieć lidarowa, albo w tej chwili powstaje taka sieć, w której jesteśmy partnerem ACTRIS, Europejska Sieć Pomiarów Aerozolowych i Chmurowych, która będzie miała kilka czy kilkanaście takich wzorcowych miejsc pomiarowych wyposażonych w pomiary, gdzie wykonywać się będzie różnego rodzaju nietypowe pomiary, ale standardowe dla tej sieci, gdzie będziemy współpracować właśnie z wieloma innymi miejscami. No i w ramach Polski jednym z tych miejsc to jest nasz instytut, ale mamy partnerów z Polski, czy z Poznania, z Uniwersytetu Przyrodniczego, czy z Instytutu Oceanologii w Gdańsku, czy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, czy z Uniwersytetu Wrocławskiego, czy z ośrodków naukowych na Śląsku, którzy też uczestniczą w tych pomiarach i którzy będą korzystali z tych i naszych pomiarów, i w ich miejscach będą instalowane przyrządy pomiarowe działające w sieci ACTRIS, a przy okazji będą szkoleni naukowcy i będzie się odbywała wymiana naukowa w tej sprawie. W związku z tym to jest ten trzeci poziom działań, taki pośredni pomiędzy standardowymi, bardzo długookresowymi programami pomiarowymi, a kampaniami, o których mówiłem, czy badaniami nakierowanymi na zbadanie konkretnego procesu zjawiska, które pozwoli nam lepiej je opisać, jego działanie w systemie klimatycznym. Spór naukowy w badaniach klimatu wygląda troszeczkę inaczej niż można to sobie wyobrazić. To nie jest tak, że siedzi po dwóch stronach stołu dwóch naukowców i próbuje przekonać jeden drugiego, że ja mam rację, a ty nie masz racji, bo zrobiłeś głupotę, a ja zrobiłem tutaj świetny pomiar. Spór dotyczy przede wszystkim nowszych, lepszych metod interpretacji danych i łączenia różnych danych ze sobą. Co można robić, co może doprowadzić do błędów. Mamy nie wszystkie rzeczy, które zmierzyliśmy, czy nie wszystkie metody pomiarowe, które wymyśliliśmy, może być warto używać na dużą skalę. One mogą prowadzić do poznania jakiegoś jednego drobnego efektu, natomiast pytanie jest takie, jak zorganizować pracę takiej sieci jak ACTRIS, jak sfinansować, wybrać przyrządy, które powinny być te same, działające na wszystkich stacjach i zaproponować podstawowe metody przetwarzania tych danych po to, żeby one były porównywalne ze sobą, zbierania i przetwarzania, jaką część zrobić w postaci standardowych pomiarów, jaką część zrobić w postaci różnego rodzaju dodatkowych elementów. No i oczywiście spór w tym momencie występuje na poziomie tego, co włożyć. Różne grupy próbują zaproponować swoje rozwiązania i pokazać, że są lepsze niż inne, żeby wszyscy inni korzystali z tych metod czy z tych przyrządów, prawda? Więc to jest ten element sporu. Jeśli idzie o modelowanie, to można wiele procesów, które zachodzą w atmosferze, opisać, my mówimy sparametryzować, bo każdy z tych opisów, oprócz podstawowych opisów, tych fundamentalnych elementów modelu opartych na podstawowych prawach fizyki czy podstawowych prawach natury, wiele różnych zjawisk opisujemy w sposób przybliżony. No i teraz można się spierać, czy moja metoda jest lepsza, czy moja metoda jest gorsza, czy moja metoda jest bardziej kosztowna obliczeniowo, czy mniej kosztowna obliczeniowo. Znowu takie symulacje są potwornie drogie, czasami trzeba iść na kompromisy. Spór dotyczy tego, ile i jakich kompromisów. Zawsze jesteśmy ograniczeni fizycznie. Natomiast jeśli idzie o kwestię wyników i interpretacji, jeżeli dostajemy jakiś nowy wynik, którego jeszcze nikt inny nie uzyskał, to oczywiście mnóstwo innych osób chce go sprawdzić.
No i korzystając z tych wszystkich dostępnych metod, które mają, no to go albo potwierdzają, albo obalają. Jeżeli sprawdzają, czy nie został popełniony błąd, czy nie został popełniony błąd na poziomie pomiaru, czy nie został popełniony błąd na podstawie interpretacji danych, modelowania i tak dalej, no ale to prowadzi do tego, że dane zjawisko, czy dane odkrycie jest wielokrotnie sprawdzone i albo potwierdzone, albo odrzucone. Natomiast oczywiście nie można liczyć na to, że ktoś odkryje jakieś nowe zjawisko sprzeczne z podstawowymi prawami fizyki i że tak powiem, z całym zakresem powiązań, które widzimy w systemie klimatycznym. Możemy coś dołożyć, możemy coś zrozumieć, możemy dodać inne warunki i zobaczyć, jak to zjawisko wystąpi w innych warunkach. Natomiast jeżeli ono zostało dobrze zbadane i opisane przez wiele grup badawczych, szansa tego, że to jest wszystko kompletnie nie tak, jest zupełnie minimalna. Te wszystkie wyniki, które my zbieramy z tych kampanii pomiarowych czy w ramach prac sieci pomiarowych, one są dostępne do celów naukowych w otwartych bazach danych. Oczywiście, jeśli chodzi o przyrządy, które my tam rozwijamy, no to znowu one są opisane w publikacjach naukowych. No i teraz oczywiście jest tak, że jeżeli jakiś przyrząd, powiedzmy, warto opatentować i potem spowodować jego rozpowszechnienie, tak na przykład było z przyrządami do pomiarów smogu, tych cząstek aerozolu, prawda? To są przyrządy, które wyewoluowały z przyrządów w eksperymentach naukowych. Tak jest na przykład z niektórymi także przyrządami, które latają na samolotach. Obudowy tych przyrządów są związane z wcześniejszymi badaniami eksperymentalnymi. To jest związane z algorytmami przetwarzania danych satelitarnych. Ktoś wymyśli nowy sposób na przetworzenie danych, które zostają zbierane z satelity, po to, żeby wyciągnąć nową informację, na przykład na temat plonowania rzepaku, mówię w cudzysłowie, albo przyrostu masy w lasach. No to są rzeczy, które potem zostają z nami. Badania związane z klimatem no są szalenie powiązane z bardzo wieloma innymi dziedzinami, przez to, że nie są tak jednoznacznie określone jak na przykład biologia komórki, czy coś innego, to jest dosyć trudno przebić się do ludzi z tymi badaniami. Z tego powodu, że znakomita większość osób kojarzy badania klimatu jako właśnie te takie najprostsze pomiary temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatrów i potem wykonanie jakichś prostych operacji statystycznych czy matematycznych na tych badaniach i określeniu jakichś cech klimatu, które biorą się nie wiadomo skąd, tak? Mało kto kojarzy, że temperatura jest związana z zawartością energii w systemie klimatycznym. Mało kto kojarzy, że para wodna, której jest rzeczywiście bardzo dużo w tym systemie klimatycznym, to naprawdę znajduje się w atmosferze z tego powodu, że paruje z powierzchni oceanu, który pokrywa 3/4 globu, a może być jej w atmosferze tylko tyle, na ile pozwala aktualna temperatura powietrza, bo inaczej się skropli i wypadnie w postaci opadu. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, których nie kojarzymy z klimatem, dlatego strasznie trudno jest się przebić do opinii publicznej z tym, że nauka o klimacie to jest taką nauką jak wszystkie inne nauki interdyscyplinarne, a w pewnym sensie lepszą, bo musi ogarniać całą atmosferę, cały ocean i wszystko, co dzieje się na powierzchni Ziemi. To znaczy zakres jest szalenie szeroki, metody są niezwykle wysublimowane
i skomplikowane, wymagają wiedzy interdyscyplinarnej. Natomiast my sobie wyobrażamy, że tak powiem, klimatologów, tak jak innych naukowców, że siedzi klimatolog, ma termometr za oknem i pisze pracę na temat globalnego ocieplenia. Jeden napisze taką pracę, drugi napisze inną pracę i na tym polega spór naukowy, tak? Więc jedni naukowcy uważają tak, a drudzy naukowcy uważają inaczej. Gdy tymczasem to działa w zupełnie inny sposób, bo my musimy zebrać ze sobą i połączyć bardzo wiele różnych elementów i bardzo wiele różnych dowodów i ta układanka to nie jest puzzle w takim sensie, że jeden kawałek styka się tylko z sąsiadami, tylko powiązania są dużo głębsze, dużo bardziej skomplikowane, więc jeżeli już jakieś elementy układają nam się całość i występuje bardzo wiele różnych powiązań, które rozumiemy i potrafimy je opisać, wtedy jest szalenie mało prawdopodobne, że jeżeli coś dodatkowego odkryjemy czy znajdziemy, to że zburzy ten cały nasz obraz, który zbudowaliśmy, bo musielibyśmy te wszystkie powiązania wytłumaczyć w inny sposób. Więc nie ma takiej prostej możliwości obalenia całej dotychczasowej interdyscyplinarnej wiedzy jednym stwierdzeniem na temat klimatu, bo próbując obalić, że tak powiem, te podstawowe rozumienie procesów, które zachodzą w atmosferze, zaczęlibyśmy od obalania podstawowych praw fizyki. Jak jest transferowane promieniowanie kosmiczne, jak działa detektor w satelicie, w jaki sposób powiązać to, co on zmierzył z pomiarami na Ziemi. Te wszystkie rzeczy natychmiast musiałyby znaleźć zupełnie nowe wytłumaczenie. No ale ta rozbieżność pomiędzy światem nauki a światem postrzegania nauki, czy rozumienia powszechnego tego, jak działa nauka, prowadzi do tego, że bardzo łatwo jest zakwestionować jej wyniki. Z jednej strony jest strasznie trudno wytłumaczyć, jak dany wynik został osiągnięty, z tego powodu, że składa się nań bardzo wiele różnych nieoczywistych danych, pomiarów, sposobów prowadzenia badań. Z drugiej strony właśnie ludzie myślą, no dobrze, siedzi dwóch panów i się kłócą, czy ja mam rację, czy ja nie mam racji. W ten sposób to jest przedstawiane w telewizji, prawda? Są dwie gadające głowy i jeden mówi tak, drugi mówi nie. No i kogo wybieramy? No tego, kto zaargumentował, może nie w sposób bardziej prawdziwy, ale w sposób bardziej odpowiadający moim przekonaniom. No i stąd mamy duży kłopot ze zrozumieniem globalnego ocieplenia i ze zrozumieniem tego, jak działa klimat w świadomości społecznej.